Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jonasz Osmenda po tej stronie. W tym materiale chciałbym zaprezentować Wam, jakie kroki poczyniły narzędzia do generatywnego tworzenia modeli 3D, głównie z obrazów, które nadsyłałem, żeby wygenerować model oraz oteksturować go. Te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji tak zwanej działają coraz lepiej. Myślę, że można już skorzystać z wyników tych narzędzi. Przejdziemy sobie przez kilka dostępnych darmowych narzędzi, które są dostępne w sieci. Wszystkie linki do tych narzędzi będziecie mieli w opisie. No i przejdziemy sobie od najprostszych do troszeczkę bardziej zaawansowanych. Wszystko jest darmowe. Zobaczycie sobie sami, jaki jest efekt. Myślę, że zadowalający, ale to ocenicie też sami. Dobra. Mamy tutaj taką oto stronę na Hugging Face. Zrobię krótką demonstrację, jak to działa. Po prostu wgrywamy sobie jeden z obrazów. Tu mam kilka wyeksportowanych z gry. Na przykład brakuje mi tego słupa do siatki ogrodzeniowej. Klikamy generuj i czekamy chwilę, aż wygeneruje się model 3D. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Ok, mamy pierwszy model. Wygląda on w taki oto sposób. Jest troszeczkę niesymetryczny, ale to wcale nie szkodzi, ponieważ myślę, że to ma też swój urok. Teksturę zawsze można poprawić, dodać, zmienić kolor. Również zmienić rozdzielczość. Sprawdzimy sobie, czy dokładniej odwzoruje model, jeżeli zwiększymy skalę kroków, które musi poczynić soft, aby wygenerował jeszcze dokładniej model. No ok, sprawdźmy. Ogólnie nie uważam, żeby było lepiej. Jest efekt jakościowo bardzo podobny. Tutaj kolejne narzędzie, jedno z fajniejszych. Wrzucimy sobie ten sam słup i generujemy kształt oraz teksturę. Dobrze, pojawił nam się pierwszy efekt. Jest o wiele lepiej. Widać, że narzędzie, z którego właśnie korzystamy, postarało się zrobić model, który jest symetryczny z każdej strony. Świetnie. Możemy zawsze zwiększyć jego rozdzielczość. Sprawdzimy, czy ogólnie model będzie bardziej dokładny. Choć już jest satysfakcjonujący, ale zróbmy ponowną próbę. Ok, widzę, że jakiś error wyskoczył. Widocznie karta graficzna dla tego serwisu, która opracowuje modele, przerwała operację. Dlatego przejdziemy sobie do kolejnego modelu. Do kolejnej strony właściwie. I zwróćcie uwagę, co tutaj jest. A mianowicie wygenerowałem takie oto autko. Nieźle całkiem wygląda. Łóżko zniszczone, które między innymi możemy zobaczyć w klamach. Oczywiście rozdzielczość tekstur jest podniesiona do chyba 2000 pikseli. Ja na potrzeby gry usuwam te lewitujące elementy oraz zmniejszam teksturę, żeby bardziej pasowała do świata. Tutaj mamy łóżko z monitorkiem. Takie oto łóżeczko. Natomiast ja znalazłem lepszy model. Zobaczycie prawdopodobnie w grze. Ciężki model do wygenerowania, natomiast ta przyczepa wygląda świetnie. Na pewno znajdzie się w grze. Tutaj jest drugi model. Też bardzo dobry. Czy dalej coś mamy? Mamy łóżko piętrowe. Całkiem fajnie wyszło. To jest dużo szczegółów, ale w grze będzie niższa rozdzielczość. Tutaj dodajemy bardzo prosto nasze grafiki. Po prostu wybieramy Image to 3D.
i wybieramy sobie grafikę i generujemy. I robią nam się 4 propozycje i wybieramy ta, która nam pasuje. Wszystko oczywiście kosztuje kredyty. Mnie się akurat skończyły. Oczywiście możemy go później zawsze pobrać, klikając w download. To było Meshi, a teraz przechodzimy do Tripo 3D.ai. Tutaj też bawiłem się trochę, sprawdzałem jak sobie radzi. Tutaj takie oto pierwsze kamyczki. Ponieważ obecnie w grze to po prostu była piramida oteksturowana. I myślę, żeby dodać takie oto proste kamyczki. Dalej mamy próbę zrobienia zniszczonego monitorów. Średnio to akurat wyszło. Tutaj próbowałem wygenerować taką oto panią. Tak to wygląda. Średnio, szczerze mówiąc. Kolejnym modelem, który generowałem, jest zbroja i akurat zbroja Power Armor wyszła świetnie. Kolejną rzeczą będzie na przykład świątynia. Wcześniej, jak pamiętacie, była to płaskorzeźba, a teraz mamy oto trójwymiarowy model wejścia do świątyni prób. No, wygląda bardzo dobrze. Dalej mamy... Robiłem test tego barbarzyńcy z hełmem z Power Armor. No, całkiem nieźle. Jak widzicie, coraz lepiej sobie radzą te narzędzia. Myślę, że wkrótce będziemy mogli otrzymywać świetne modele. Tutaj próbowałem zrobić studnię, ale akurat sobie z tym nie poradził. Zbyt dużo szczegółów. Próbowałem też zrobić faceta w skórzanej zbroi. W ogóle jedna strona ma możliwość wpisywania promptów, co wam później być może pokażę, która to strona. Ma możliwość wpisywania promptów, na przykład rób brzuszki, albo pajacyki, albo salto, albo kładź się, albo wstawaj i tak dalej. I to wszystko bardzo ładnie animuje nasz model. Dobra. Dalej mamy też całkiem dobry model. Wrzucimy sobie tutaj, albo łóżko wrzucimy. Ok, mamy tutaj pierwszy model łóżka. Już widzę, że wyszło bardzo fajnie, symetrycznie. Są te szczegóły, to koło tutaj. Tutaj jakieś, nie wiem, czy to są schowki, czy wysuwane pufy. 2 poduszki, lampy i tak dalej. I tutaj możemy w wersji darmowej wygenerować 10 razy jeszcze raz ten sam model, jeżeli nam coś nie pasuje. Natomiast według mnie on wygląda dobrze, dlatego potwierdzam. Teraz oprogramowanie wyciągnęło nam tekstury i możemy generować razem z dostępnymi opcjami. Ja zostawię domyślnie tak jak jest i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ok, mamy pierwszy model. Tekstura już troszeczkę inaczej wyszła, natomiast myślę, że jest wciąż satysfakcjonująco. Natomiast ja tutaj widzę jakieś dziwne cienie, dlatego sprawdźmy, co wymyśli kolejnym razem i jaką teksturę zaproponuje. Właściwie okazało się, że bez zmiany tych suwaków to nic nam nowego nie zaproponuje. Dlatego klikniemy sobie jeszcze raz. Widzę, że tekstura jest całkiem podobna, dlatego zwiększymy sobie wszystkie suwaki na maksa i próbujemy jeszcze raz. Ok, zaszła mała zmiana, ale to jest jeszcze nie to, czego szukałem. Natomiast efekt jest jaki jest, ponieważ tekstury są wysokiej rozdzielczości. Podejrzewam, że na pewno gdybym zmniejszył rozdzielczość tego, wyglądałoby to
lepiej, nie byłoby takie wygładzone wszystko. Jeśli chcemy pobrać ten model, wybieramy najlepiej FBX, ponieważ jest to najpopularniejszy format. Można go łatwo przekształcić na przykład w GLB, który zajmuje mniej i ma wtopione tekstury. I pobieramy sobie. Dobra. Dalej mamy Crea AI. Ostatnio programiści dodali możliwość generowania nawet obiektów 3D. Wrzućmy sobie ten sam model. Ok, mamy tutaj ten obraz i konwertujemy do 3D. Tutaj pojawiła się informacja, że wczytuje obiekt i czekamy chwilkę. Ok, pojawił się obiekt. Możemy go powiększyć i obracać. Akurat tutaj wygenerował, jak widać, podłoże, co łatwo można usunąć w 3D Maxie albo w Blenderze. Natomiast uważam, że sam model jest świetnie zrobiony i możemy go oczywiście pobrać. Spróbujmy wrzucić coś jeszcze. Na przykład łóżko. Zobaczymy, jak poradzi sobie z izometrycznym obiektem. Ok, mamy łóżko. Zobaczmy, co to się pojawiło. No, z łóżkiem sobie gorzej poradził, natomiast no, sama baza wygląda całkiem nieźle, oprócz tych lampek. Natomiast jak na darmowe narzędzie całkiem dobrze sobie radzi. Myślę, że kilka prób spowodowałoby, że znajdziemy to, czego szukamy. Dobra, idziemy dalej. Kolejne darmowe narzędzie. Tutaj dodałem kilka modeli, kilka obrazów, żeby wygenerować modele. Sprawdźcie, jaki fajny efekt. Tutaj mamy statuę. Tutaj ogon wieloryba, taki trochę rozciągnięty wyszedł. Następnie mamy wnętrzności wieloryba. To już całkiem fajnie wyszło. Tutaj mamy zniszczone auto. Efekt jest dość dziwny. Tutaj mamy totem z czaszkami. Dziwnie wyszedł. Kolejne mamy zniszczone auto. Tak sobie. Akurat z człowiekiem sobie poradził całkiem nieźle. Tutaj mamy pancerz. Pomimo kilku niedociągnięć i tutaj jakichś elementów z tyłu, zbroja bardzo fajnie odwzorowana. Dalej mamy ponownie wejście do świątyni. Całkiem ładnie. Tutaj kolejna próba stworzenia modelu barbarzyńcy w hełmie. Tutaj mamy ognisko, które możemy spotkać w świątyni. Tego akurat wygenerowałem kilka sztuk i najlepsze wybrałem i wrzuciłem do gry. No to wyszło średnio. Z człowiekiem radzi sobie całkiem nieźle, oprócz twarzy. Twarz trzeba poprawiać, natomiast uważam, że sam model wyszedł bardzo fajnie. Jeżeli chcemy wyeksportować, oczywiście korzystając z dostępnych darmowych punktów, możemy potwierdzić i pobrać model. Dalej mamy tutaj 3dcsm.ai. Jest to najstarsza strona z generowaniem modeli, jaką pamiętam. Pomimo upływu czasu uważam, że nie radzi sobie jakoś super dobrze, dlatego mi się wydaje, że można ją pominąć. Natomiast ta strona właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, daje możliwość wpisywania promptów, które będą poruszać naszą postacią. Dalej. Też całkiem fajne narzędzie. Pokażę Wam świątynię prób. Tutaj akurat wygenerował po dwóch stronach. Uważam, że model jest całkiem fajny. Dalej mamy zbroję kolejną.
Też uważam, że świetnie to wyszło. Myślę, że nawet lepiej. Tutaj próbowałem zrobić kilka modeli ludzi z Arroyo. Całkiem ok. Jeżeli to dziwnie nie wygląda, to jestem usatysfakcjonowany. Tutaj mężczyzna w spodniach. Niektóre modele, żeby w takiej pozycji, musiałem wygenerować za pomocą Mixamo Fuse. Pokażę wam, o co chodzi. Mixamo dostępne jest na Steam oraz można pobrać z sieci plik instalacyjny. Mamy dostępne różne twarze. Weźmy sobie mężczyznę, później tors, następnie nogi i na przykład ręce takie. I mamy gotową postać, którą możemy wykorzystać poprzez dodanie białego tła. Możemy zrobić print screena i wrzucić do wcześniej wymienionych narzędzi, które spróbują nam wygenerować takie oto modele ludzi. Oczywiście to na tym nie koniec, ponieważ możemy dodać ubranie. Szkoda, że nie ma więcej gotowych ubrań, takich bardziej, wiecie, postapokaliptycznych, no ale mamy takie coś, więc z tego należałoby skorzystać. No i mamy gotowy model, który później można na przykład w Mixamo animować. Dlatego wejdziemy sobie teraz do Mixamo i pokażę wam. To jest Mixamo. Tutaj wrzucamy sobie naszą postać i na przykład wybieramy jakąś animację i możemy sobie zapisać model z animacją. Ja próbuję się zalogować, ale wyskakuje tutaj jakiś problem, więc w tej chwili nie pokażę. Natomiast wiedzcie o tym, że jest takie narzędzie darmowe i też możemy tutaj sobie wybrać aż z 52 stron różne animacje. Często korzystałem z FabConvert, żeby przekonwertować pliki FBX do GLB, ponieważ GLB jest kompatybilne z konstruktem 3, na którym pracuję i dzięki temu mogę korzystać z modeli. Inne, które działają według mnie, to jest na przykład 3dpa.com. I na sam koniec, jeśli jeszcze tu jesteś, zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Sketchfab, gdzie wrzuciłem wszystkie modele, które według mnie były bardzo dobre, do przejrzenia sobie i nawet do pobrania. Jeżeli chcesz skorzystać z tego w jakiejś tam swojej grze bądź projekcie, możesz pobrać plik i wrzucić go i wykorzystać. Jest tutaj dość dużo fajnych obiektów 3D. Będę dodawał wkrótce nowe, także zapraszam. Korzystajcie z tego wszyscy. Na razie, cześć.